Luty. Rozpoczął się kolejny miesiąc roku. Miesiąc, w którym rozpoczynamy przygotowania do siania nasion na sadzonki, a więc bardzo ważny i pracowity. Wielu z nas będzie miało zajęte miejsca zarówno na stołach, jak i parapetach. Nie jest za wcześnie, a wręcz przeciwnie, jest to odpowiednia pora na wysiew niektórych gatunków roślin. Proszę pamiętać, że miejsce, w którym będziemy trzymać nasze sadzonki, musi być ciepłe, nie przy samym oknie, ale jeżeli nie mamy innej możliwości, to trochę musimy je nagrzewać. Po prostu system korzeniowy, aby się prawidłowo rozwijał, potrzebuje wyższej temperatury, czyli powinniśmy unikać miejsc i pomieszczeń chłodnych. Oczywiście doskonałym rozwiązaniem są różnego rodzaju growboxy lub same lampy do sadzonek, które doświetlają naszą rozsadę, a przy okazji utrzymują ciepło, czyli stwarzają doskonałe warunki do ich rozwoju. Czego nasze rośliny potrzebują? Są to 3 czynniki: oświetlenie, ciepło i wilgotność gleby. Bez zapewnienia tych warunków rozsadę też będziemy mieli, ale opóźni się to w czasie i jakość jej będzie dużo niższa. Co powinniśmy teraz posiać? Bakłażany, seler, papryki. Jeśli chcemy również siać nasiona pomidorów, to rozpocznijmy to najszybciej pod koniec miesiąca, a i to odmiany późne. Najlepiej jednak siać je dopiero w marcu. Jeśli chodzi o kwiaty, to jest ich bardzo dużo różnych rodzajów, przede wszystkim wieloletnie. Również posiejemy poziomki, petunie, lobelie, szałwie, tak aby kwitły we wcześniejszych terminach. Pamiętajmy, że wszystkie pojemniki i doniczki powinniśmy dezynfekować. Dotyczy to również nasion. W prawym górnym rogu podaję link, w którym opowiedziałam, jak możemy to zrobić. Ostrzegam przed bezpośrednim używaniem ziemi z ogrodu. Tam mogą czyhać trudne do wytępienia patogeny, dlatego taki grunt również musimy wcześniej zdezynfekować. Jest wiele metod, jakimi możemy to zrobić. Tak samo jak profesjonalny grunt do naszych sadzonek, lepiej jest również profilaktycznie zdezynfekować. Sadzonki są młodziutkie i jeszcze bardzo słabe, dlatego dużo bardziej narażone są na czynniki chorobotwórcze. Szczególnym częstym zjawiskiem jest zgorzel siewek, czyli tzw. czarna nóżka. Na moim kanale jest wiele i jeszcze będą w następnych dniach porady na ten temat. Luty jest doskonałym miesiącem, aby dokładnie przejrzeć i zastanowić się nad tym, czego jeszcze będziemy potrzebowali. Czy starczy nam nasion? Jeśli nie, to jakich mamy mało lub w ogóle nie posiadamy? Ile będziemy musieli mieć worków ziemi? Co musimy dokupić? Narzędzia, odżywki, środki ochrony roślin i wiele, wiele innych. Teraz jest jeszcze czas, aby się w to wszystko zaopatrzyć po to, abyśmy byli doskonale przygotowani, gdy już ruszy nawał prac ogrodowych. Wówczas nie będziemy musieli już stać w długich kolejkach w sklepach ogrodniczych, a być może odmiany kwiatów i warzyw, na którym nam zależy, nie będą już dostępne. Dlatego zachęcam wszystkich ogrodników do profesjonalnego przygotowania się do gorącego okresu, który lada moment nastąpi i pochłonie nas bez reszty, czyli siewu, pikowania, pielenia i pielęgnacji roślin.